Dzień dobry, kłaniam się nisko, tu Maciej z kanału Moto Wszystko. Serdecznie zapraszam Was na krótki materiał o takim gadżecie, jakim jest pompka elektryczna, którą można zabrać na wyjazd motocyklowy. Serdecznie zapraszam Was na materiał. Zanim na grubo wejdziemy w materiał, zobaczcie, co przygotowaliśmy dla Was jako motowyjazdy.pl. Dołącz do naszego wyjątkowego wyjazdu. Razem z doświadczonym przewodnikiem przemierzysz najpiękniejsze trasy, odkrywając ukryte perełki słonecznej Sycylii i górzystej Abruzji. Nie martw się o logistykę. Twój motocykl przetransportujemy do Włoch, a Ciebie odbierzemy bezpośrednio z lotniska. Wejdź na www.motowyjazdy.pl i sprawdź kalendarz wyjazdów na 2025 rok. Ciao! Do zobaczenia w słonecznej Italii. Ten gadżet przyda się każdemu, kto wyjeżdża daleko i blisko. Osobom, które jeżdżą w offroadzie i nie chcą brać ciężkich kompresorów tłokowych, z pomocą przychodzi właśnie coś takiego. To waży 550 gramów dokładnie. Oczywiście w ekwipunku każdego wyjazdowego motocyklisty to zawsze będzie ważyć, ale warto mieć, jeżeli już zakołkujemy oponę, warto mieć czym ją napompować. To narzędzie zastępuje obecnie pewnie dobrze Wam znane kompresory tłokowe. Samo opakowanie wygląda całkiem nieźle. Zaraz sobie otworzymy. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Zapakowanie całkiem schludnie. Ja to oczywiście otworzyłem już wcześniej i przetestowałem, więc nie będzie tak ładnie poukładane, jak to firmowo było zapakowane. I mamy tutaj tak. Narzędzie, czyli ta nasza rzeczona pompka. Całkiem schludnie i ładnie wygląda. Powiem Wam, że w rękach nie wygląda jak chińskie tanie badziewie. W zestawie mamy też akcesoria potrzebne do tego, żeby sensownie z tego korzystać. Czyli jak chcemy zabrać gdzieś na wyjazd, mamy ładną torebkę ściąganą, kabelek z gwintem, do tego, żeby można było nakręcić na wentyl. Samą pompką nie tylko możemy napompować koła motocyklowe, rowerowe czy samochodowe, ale także piłkę, na przykład do nogi, więc igiełkę również znajdziecie. Pompkę znajdziecie na popularnym chińskim portalu i nazwa to ASMAX T10. No i teraz zobaczymy, co możemy sobie tutaj zrobić. Długim przytrzymaniem tego przycisku ON po prostu ją włączamy. No i teraz wyświetla nam się kilka takich podstawowych rzeczy i funkcji. Oczywiście wcześniej ustawiłem na bary, można to zrobić również na PSI, no ale my w Europie posługujemy się bardziej barami. I teraz tak, są presety ustawione, czyli na samochód jest to 2,4 bara, na motocykl 2,75. Możemy również koło rowerowe napompować. No i tutaj piłka i do końca niedokładnie wiem, co to oznacza, ale jest tutaj postać człowieka. My nie będziemy nikogo pompować, więc przejdziemy sobie do tej funkcji motocyklowej, która nas interesuje. Przyciskami w dół i w górę możecie sobie ustawiać zadaną wartość. W moim KTM-ie, na którym będziemy to testować, żądane wartości to 2,4 zarówno w przednim, jak i w tylnym kole. Niestety w instrukcji obsługi nie ma napisane, ile jakich kół jesteśmy w stanie napompować, natomiast w opisie na popularnym chińskim portalu znalazłem, że nawet 25 kół rowerowych i około 4 kół samochodowych, więc ciekawy jestem, czy damy radę napompować również 4-krotnie koła motocyklowe. Samo urządzenie ma też kilka innych ciekawych funkcjonalności, nie jest to tylko pompka do kół motocyklowych. Po pierwsze, jeżeli coś Wam się złego stanie, złapiecie kapcia, to jeżeli nie wozicie ze sobą czołówki, to będziecie mogli użyć latarki. Druga superancka funkcja to funkcja powerbanka. Pozwoli Wam naładować na maksa 2 telefony. Teoretycznie jak jedziecie i macie do zapalniczki podłączoną ładowarkę, to możecie w drodze ładować, ale jak już się gdzieś zatrzymacie i potrzebujecie ładować na przykład telefony w namiocie, telefony czy inne rzeczy, które macie ze sobą, jakiś sprzęt na przykład do nagrywania, no to zawsze będzie to dodatkowy sprzęt. W komplecie znajdziecie sam kabelek na USB-C, którym naładujecie tą pompkę. Czas ładowania od 3 do 4 godzin, czyli całkiem długo, jak na pojemność takiej baterii. Na popularnym chińskim portalu znajdziecie to urządzenie od 200 zł. Tam tak często zmieniają się promocje, że trudno mi precyzyjnie określić, ile to urządzenie może kosztować. I teraz pytanie, czy warto wydać okolice 200 na coś takiego. Biorąc pod uwagę, że i tak bierzemy coś, co waży pół kilo i możemy zastąpić tym zwykły kompresor tłokowy, który oprócz tego, że pompuje powietrze do kół, nie ma nic, no to wydaje się, że warto w tym półkilogramowym dodatkowym bagażu korzystać jeszcze z funkcji, jakim jest powerbank oraz latarka.
Próbujemy w takim razie napompować, zobaczymy ile kół napompujemy od 0 do tej zadanej wartości, czyli 2,4. Oczywiście, żeby to zrobić, potrzebujemy tutaj nakręcić tą końcówę do pompowania, no i idziemy do motocykla. Dobra, musimy zasymulować, że powietrza nie ma. Ja tutaj w tym motocyklu mam czujniki TPMS, więc musimy to odkręcić. Tutaj jest mała kontra. No i użyć jeszcze oczywiście zwykłego pistoletu od kompresora, żeby to powietrze szybko spuścić. Ciekawy jestem, czy damy radę napompować 4 koła. Dobra, najpierw powietrze spuszczamy. Mamy kapcia, więc możemy nakręcać. Włączymy stoper, zobaczymy ile czasu nam to zajmie. O, ten wąż jest na tyle miękki, że można go dużo łatwiej wkręcić niż ten pistolet od kompresora. Dobra, mamy mocno zakręcone. No i uwaga, lecimy. Jak widzicie, 2 minuty z zegarkiem w ręku, nawet minuta 59, bo nacisnąłem stop nieco później. 2 słowa jeszcze o tej diodzie. Jeżeli ona jest zielona, to znaczy, że poziom naładowania baterii jest powyżej 70%. Jeżeli będzie pomarańczowa, to znaczy, że między 30 a 70. Jeżeli czerwona, to znaczy, że poniżej 30. Pierwsze pompowanie mamy za sobą. Zobaczymy, ile damy radę razy napompować to koło. No i słuchajcie, mamy 8 napompowanych kół, co jest znakomitym wynikiem, dwukrotnie lepszym niż oczekiwania. Idziemy w takim razie podsumować ten sprzęt, nie będziemy tego podłączać już 9 raz, bo na pewno się wyłączy, nie będziemy katować baterii i rozładowywać jej do zera. Dajcie znaka, co sądzicie o tej pompce, bo według mnie to znakomity wyjazdowy gadżet, a przyda się też w domu, jeżeli nie macie kompresora, do napompowania choćby piłki dla waszych dzieci. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Serdecznie zapraszam na pozostałe materiały na tym kanale. No i koniecznie odwiedźcie motowyjazdy.pl, żeby zobaczyć, co dla was przygotowaliśmy. Do zobaczenia. Hej!